Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Zobacz, co jest dziś największym zagrożeniem dla giełdy. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam także wszystkich do tego, żeby dzisiaj we wtorek o godzinie 18 wrócić na nasz kanał. Będzie specjalne spotkanie Q&A. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Zobacz, co jest dziś największym zagrożeniem dla giełdy. Wczoraj doszło do spektakularnych wydarzeń bardzo istotnych, które mogą zmienić nam ścieżkę zachowania giełd papierów wartościowych w najkrótszym terminie, o czym będzie za chwilę, ale pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak bardzo na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrósł dług Stanów Zjednoczonych z okolic 10 bilionów dolarów do już ponad 33 bilionów dolarów. I ta ścieżka ewidentnie jest niezachwiana, nawet przyspieszyła w ostatnich latach. Więc pytanie o dług, o zadłużenie, o rentowności jest teraz kluczowe, żeby zrozumieć, co może się wydarzyć także na innych klasach aktywów. No i temu będzie poświęcony ten materiał, żeby zobaczyć, co jest dziś największym zagrożeniem dla giełdy papierów wartościowych nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Przede wszystkim, jak wiemy, rosnące koszty obsługi długu, rosnące zadłużenie powoduje teraz, że dla części inwestorów jest to wyśmienity argument, żeby spodziewać się wzrostu rentowności amerykańskich obligacji, ponieważ większe zadłużenie, tym po niższych cenach można kupić obligacje, więc w takiej sytuacji rentowności mają iść w górę i faktycznie tak się dzieje. Plus mamy do czynienia teraz ze wzrostem oczekiwań inflacyjnych za każdym razem, kiedy cena ropy naftowej utrzymuje się na poziomach, które nie były obserwowane od bardzo wielu miesięcy. I te dwa czynniki powodują, że mamy teraz do czynienia z rentownościami, które już przebijają ten poziom 4,5%. Przypominam, ankieta sprzed miesiąca mówiła, że dla 3/4 inwestorów wzrost rentowności amerykańskich obligacji do poziomu 4,5% ma wywołać spadki indeksów giełdowych. Dla części inwestorów miały być to spadki o niecałe 10%, ale dla 1/5 uczestników rynku spodziewali się oni spadku indeksów giełdowych na Wall Street nawet o więcej niż 10%. I gdyby przełożyć to zachowanie na to, co się teraz dzieje, to indeksy giełdowe na Wall Street, w tym flagowy indeks Standard & Poor's, musiałby spaść w okolice 4000 punktów, a przypominam, jest teraz w okolice 4300 punktów i już spadliśmy około 150 punktów od momentów, kiedy taka publikacja ankiety miała miejsce i kiedy rentowności amerykańskich obligacji były w rejonie 4,25, a przypominam 4,25 to były miejsca, to były szczyty z końcówki 2022 roku i wtedy wyceny spółek na giełdzie, sam indeks Standard & Poor's był w rejonie 3600 punktów, a teraz, kiedy już rentowności przekroczyły te swoje ekstrema, te swoje maksima z końcówki 2022 roku, indeks giełdowy jest o 600, 700, 800 punktów wyżej niż miało to miejsce rok temu. Więc ktoś tutaj się myli albo rynek ocenia, że ten wzrost jest tylko krótkoterminowy i że wkrótce dojdzie do zmiany tych tendencji. Jak widzimy tutaj nie tylko amerykańskie obligacje tracą, ale jest to trend globalny, ponieważ i japońskie, i niemieckie papiery są notowane na coraz niższych poziomach cenowych, czyli te rentowności idą w górę. Przypominam, podobne zjawisko obserwujemy w ostatnich dniach także na polskich obligacjach 10-letnich, chociaż w tym wypadku widzimy tutaj, że ta tendencja nie jest zbyt duża, o czym będzie za chwilę, z powodu rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych i nadziei na to, że dalsze obniżki stóp procentowych będą miały miejsce. Natomiast chciałbym teraz powiedzieć i pokazać na tym wykresie średnioterminowym,
jakie jest przełożenie wzrostu amerykańskich rentowności obligacji 10-letnich na atrakcyjność amerykańskiego dolara. Ta pomarańczowa, ten ciemniejszy wykres pokazuje nam rentowności amerykańskich obligacji, które rosną systematycznie, a biały wykres pokazuje zachowanie euro-dolara, czyli amerykańskiej waluty względem euro. I w tym wypadku im bardziej wykres pokazuje na spadki, tym bardziej amerykański dolar się umacnia. I korelacja zachowania rentowności amerykańskich obligacji z amerykańskim dolarem jest naprawdę bardzo silna i w sytuacji, kiedy te rentowności rosną, występuje naturalna presja na rzecz umacniania kupowania amerykańskiego dolara i przeciwnie, kiedy te rentowności zatrzymują tendencję wzrostową bądź też odwracają, występuje presja na to, żeby tego amerykańskiego dolara się pozbywać, żeby wystąpiła korekta na rzecz umocnienia euro. Więc w najbliższym czasie, najważniejsze pytanie, jakie muszą sobie inwestorzy zadawać, to jest to, czy ten wzrost rentowności amerykańskich obligacji, nawrót wielkiej bessy, która trwa już 3 lata na amerykańskich obligacjach, przywróci teraz siłę amerykańskiej waluty, da nam tą tendencję, która będzie sygnalizowała nam nawrót średnioterminowego trendu na rzecz kupowania amerykańskiej waluty. Czy atrakcyjność amerykańskiej waluty będzie się utrzymywała i ten dysparytet, ten spread między zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji względem europejskich, czy też japońskich, rozszerzające się widełki na korzyść Stanów Zjednoczonych będą w naturalny sposób powodowały umocnienie amerykańskiego dolara. Wniosek jest więc taki, że rosnące oczekiwania co do tego, co może się wydarzyć w polityce monetarnej, wzrost cen ropy naftowej, obawy o to, że powtórzy się scenariusz z lat 70. w gospodarce, czyli będzie nawrót tendencji inflacyjnych, to, że mamy teraz ryzyko geopolityczne związane z wojną na Ukrainie. To wszystko powoduje, że rentowności idą w górę, więc występuje presja na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara, a umocnienie amerykańskiego dolara rzutuje na bardzo wiele różnych innych klas aktywów, o czym będzie za chwilę. Amerykański dolar, jak widzimy, w ostatnich dniach i wydarzeniem ostatnich godzin jest to, że przebiliśmy poziom 1,06, który tworzył razem z poziomem 1,0650 bardzo ważną strefę wsparcia. Nie tylko były to poziomy, gdzie w ostatnich miesiącach utworzono ekstremum, ale także przebiegała tam dolna krawędź wielomiesięcznego kanału wzrostowego oraz było to także zniesienie Fibonacciego, co widać na następnym wykresie. Więc jeżeli teraz w kolejnych godzinach, w kolejnych dniach będziemy się utrzymywać poniżej poziomu 1,06, to inwestorzy zaczną obserwować także zmianę nastrojów inwestorów, którzy się posługują tylko i wyłącznie wykresami, co jeszcze bardziej może nakręcić spiralę na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara, a jak tutaj nam pokazuje ten wykres w tle, następne wsparcie będzie zlokalizowane w rejonie 1,05, ale przede wszystkim w rejonie 1,0410, chociaż tak naprawdę najmocniejsze wsparcie jest teraz w rejonie 1,0220. Dlatego też wydarzenia na eurodolarze w kolejnych godzinach będą miały takie bardzo duże znaczenie. Inwestorzy będą szukać odpowiedzi na pytanie, czy uda się utrzymać poniżej poziomu 1,06. To jest teraz kluczowe dlatego, żeby zrozumieć, co się może wydarzyć. No i pierwszym zwiastunem tego, co się może wydarzyć z powodu umocnienia amerykańskiego dolara, to przełożenie tego zachowania na rynki wschodzące, na rynki emerging markets. A dla części graczy jednym z głównych części rynku rozwijających się jest rynek krajowej waluty z powodu dużej płynności. Rynek krajowych aktywów z powodu tego, że gospodarka polska się dość dobrze rozwija na tle swoich sąsiadów i innych grup porównawczych. Dlatego też, jeżeli amerykański dolar będzie się umacniać, to jest to największe zagrożenie dla giełdy polskiej, dla polskich aktywów. Dlatego też, jeżeli będziemy się utrzymywać poniżej poziomu 1,06, to będzie silnie rosło prawdopodobieństwo, że wsparcia na polskiej giełdzie, na indeksie WIG20 będą pokonywane. I na tym następnym wykresie bardzo ładnie nawiązałem, pokazałem, jaka
jakie jest przełożenie zachowania euro-dolara na indeks WIG20. I także widzimy tutaj, że jeżeli występuje naturalna, długoterminowa tendencja na rzecz umocnienia euro, to warszawska giełda papierów wartościowych wprost eksploduje i bardzo silnie rośnie. Natomiast jeżeli amerykański dolar się umacnia, to jest to sygnał i zachęta do tego, żeby liczyć na spadki indeksów giełdowych. No i w tej sytuacji, kiedy zostają pokonywane wsparcia na eurodolarze, to jest to dziś największe zagrożenie dla polskiej giełdy, największe zagrożenie dla giełd rynków emerging markets. Dlatego też bądźmy dzisiaj wyczuleni na to, co się wydarzy z indeksem WIG20 w rejonie 1900 punktów oraz oczywiście także z polskim złotym, który też jest niezwykle silnie skorelowany z zachowaniem głównej pary świata, czyli z amerykańskim dolarem. Chociaż jak widzimy tutaj euro, złoty, dolar, złoty stabilnie oczekują na kolejne wydarzenia w rejonie tych ostatnich ważnych poziomów oporu i wygląda na to, że do tych poziomów, na tych poziomach będziemy aż do wyborów w Polsce, które już są za nieco ponad za niecałe 3 tygodnie, więc wygląda na to, że zagrożenia się pojawiają. Natomiast tutaj interwencje słowne, interwencje różnego rodzaju inne mogą doprowadzić do chwilowej anomalii w postaci osłabienia tempa wpływu zachowania amerykańskiego dolara na polskiego złotego. I jeszcze raz podkreślę i pokazuję, co się dzieje na polskich obligacjach, które zbliżają się do poziomu 5,8 na rentowności. I teraz to przełożenie amerykańskiego dolara na giełdy papierów wartościowych może być także obserwowane na rynkach światowych, nie tylko dla tych rynków emerging markets, ale także dla giełd innych, tych już krajów rozwiniętych. Wczorajsza sesja na Wall Street była taką na przeczekanie w stylu korekty bocznej, natomiast dzisiejsze wydarzenia na giełdach w Azji, gdzie indeks w Japonii, indeks w Chinach spadają, sygnalizują, że rośnie prawdopodobieństwo tego, że dojdzie także do wybicia dołem z tej półrocznej konsolidacji na indeksie DAX, do mocnego impulsu w dół, czyszczenia stop lossów. Dlatego też dziś największym zagrożeniem dla giełdy jest zachowanie amerykańskiego dolara i to, co się będzie działo na rentownościach amerykańskich papierów. Także w sytuacji niemieckiej giełdy warto być tego świadomym. A jak widzimy tutaj na wykresie indeksu Eurostoxx 500, na przestrzeni ostatniego półrocza mamy do czynienia z serią fałszywych wybić tej konsolidacji na ograniczonej zmienności. Dlatego też pomimo tego, co się dzieje, należy cały czas być bardzo czujnym, ponieważ może dojść do takiej sytuacji, że wraz z rozpoczynającym się czwartym kwartałem część inwestorów postanowi jednak wrócić, licząc na to, że jednak optymistyczny scenariusz będzie rozgrywany na giełdach papierów wartościowych z powodu cyklu prezydenckiego, o czym było we wczorajszym porannym materiale i link do tego materiału jest w prawym górnym rogu. Więc zachęcam do tego, żeby się z tym materiałem zaznajomić i proszę także dawać znać w komentarzach, czy również uważacie, że giełdy papierów wartościowych są teraz uzależnione od amerykańskiego dolara i jak widzicie przyszłość giełd papierów wartościowych. Jestem ciekawy, czy jest przewaga byków, czy niedźwiedzi. Z danych makroekonomicznych nie ma dzisiaj jakichś mocnych publikacji. Najciekawsze zapowiadają się wrześniowe odczyty wskaźników zaufania konsumentów. Te dane o godzinie 16 mogą mieć znaczenie. Natomiast moim zdaniem także ze względu na umocnienie amerykańskiego dolara największym zagrożeniem dla giełd surowcowych jest ten czynnik, ponieważ w naturalny sposób umocnienie amerykańskiego dolara powoduje presję na rzecz spadków cen surowców. Dlatego też cena złota jakoś nie była w stanie i nie jest w stanie w ostatnich godzinach przejść swoich najbliższych oporów, czyli ta wielomiesięczna linia trendu spadkowego nie jest pokonywana, ale i tak jestem pod wrażeniem, jak relatywnie mocno trzyma się cena złota, nie jest w stanie pokonać poziomu $1900, chociaż w naturalny sposób zachowanie rentowności amerykańskich obligacji oraz amerykański dolar powinny temu sprzyjać. Jeżeli równolegle dzisiaj padnie także poziom $8100 na cenie miedzi, to w takiej sytuacji wzrośnie także szansa na spadki indeksów giełdowych na Wall Street, a ropa naftowa to jest moim zdaniem klucz do zrozumienia
tego, co się dzieje teraz w krótkim terminie na amerykańskich obligacjach, więc gdyby doszło do spadków ceny ropy naftowej, to mogłoby mieć to bardzo pozytywny wpływ na indeksy giełdowe. I ta korelacja między zachowaniem ropy naftowej i indeksów giełdowych na rynkach rozwiniętych będzie przeze mnie szczególnie silnie monitorowana. Czy takie założenie jest prawdziwe i czy będzie się przekładało na oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, bo to jest teraz najistotniejsze. Natomiast Bitcoin cały czas, jak widzimy, jest w fazie swojej konsolidacji i tutaj naprawdę niewiele się nowego dzieje. Jednak w szerszej perspektywie zachowanie ceny Bitcoina potwierdza scenariusze prospadkowe i na razie do czasu utrzymania poniżej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, to są teraz okolice 27 700 $, te scenariusze prospadkowe są faworyzowane i to one także zwiększają nieco prawdopodobieństwo realizacji tych krótkoterminowo negatywnych scenariuszy dla giełd papierów wartościowych. Ale jeszcze raz przypominam, cykl prezydencki w Stanach Zjednoczonych ma swoje prawa, a bazując na zachowaniu indeksu Standard & Poor's na przestrzeni ostatnich 3 lat, ten cykl prezydencki jest odzwierciedlany wprost książkowo, a ten cykl prezydencki mówi, że rok przed wyborami w Stanach Zjednoczonych jest to najlepszy rok do inwestowania na rynkach akcyjnych, więc jeżeli będą jakieś spadki indeksów giełdowych, to spodziewam się, że będą one krótkotrwałe, nie będą one prowadziły do większych perturbacji, będą wykorzystywane raczej do akumulowania rynku akcji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No i zobaczymy, jaka jest odporność giełdy na największe zagrożenie dla giełdy, czyli wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 18 będziemy mieć następne spotkanie Q&A na kanale, więc zachęcam do tego, żeby wrócić, przygotować jakieś pytania i przypominam także, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, są później publikowane na naszej stronie www.acemarketu.com o godzinie 15:10 dla komentarza porannego i o 21:50 dla komentarza popołudniowego, więc zachęcam do tego, żeby także na naszą stronę wrócić i żeby z tymi wykresami się zapoznawać. Jeszcze raz dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam. Cześć!